Dziś już wiemy, jak wiele mikroorganizmów zasiedla organizm człowieka. Przez lata myśleliśmy, że tych mikroorganizmów jest 10-krotnie więcej niż komórek naszego organizmu. Wtedy powstawało pytanie, tak naprawdę w ilu procentach jesteśmy ludźmi. Dzisiaj wiemy, że tych komórek jest znacznie mniej. Jest to 1,3% w stosunku do komórek ludzkich. Niemniej jednak bakterie, które nam towarzyszą, mikroorganizmy, które nam towarzyszą, niosą ze sobą ogromną ilość genów. Te geny to metabolity bakterii, które aż w 40% krążą w naszym krwiobiegu i docierają do wszystkich tkanek i komórek naszego organizmu. Głównym siedliskiem bakterii, największym ekosystemem jest układ pokarmowy, w szczególności jelita. Bakterie komunikują się z naszym organizmem poprzez wydzielane metabolity, syntetyzują wszystkie neuroprzekaźniki. Z krwiobiegiem te substancje docierają do naszego mózgu, ale badacze udowodnili, że to z jelit do mózgu trafia 9-krotnie więcej informacji niż odwrotnie. To, w jakim stanie jest nasza mikrobiota, jak dbamy o nasze bakterie, w dużej mierze wpływa na nasze emocje i na to, jak funkcjonujemy. Dzisiaj pewne zaburzenia psychiatryczne, takie jak depresja, schizofrenia, nazywane są chorobami zapalnymi jelit, które manifestują się w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego ten obszar jest tak niezwykle istotny. Mikrobiota, zasiedlając głównie przewód pokarmowy, ma kontakt z układem immunologicznym, którego aż 80% komórek znajduje się właśnie w łonach śluzowych przewodu pokarmowego. To wzajemne oddziaływanie jest niezwykle istotne dla wrażliwości układu immunologicznego zarówno na patogeny, jak i na komórki nowotworowe, które tworzą się w naszym organizmie w każdej chwili. Zaburzenie komunikacji pomiędzy mikrobiotą, układem immunologicznym prowadzi do rozwoju wielu chorób przewlekłych i również chorób nowotworowych. Jest także przyczyną przyspieszonego starzenia. Naukowcy zidentyfikowali tak zwany rdzeń stulatków, czyli te bakterie, które osłabiają tempo starzenia i które pozwalają nam starzeć się zdrowo. Dlatego wszelkie strategie, które skierowane są na zadbanie o ten mikrobiologiczny organ, są niezwykle istotne w terapiach i w profilaktyce zdrowotnej. Do oceny mikrobioty jelitowej wykorzystujemy badania na podstawie kału, moczu i krwi. W moczu szukamy metabolitów bakteryjnych, więc jest to zupełnie odrębne badanie od badania ogólnego moczu, które pacjenci doskonale znają. We krwi również oceniamy parametry dotyczące stricte mikrobioty jelitowej, a więc obecność pewnych białek markerowych, które mówią nam o tym, w jakim stanie jest struktura bariery jelitowej. Na podstawie kału określamy, które mikroorganizmy rosną nadmiernie lub być może którychś nam brakuje. Wszystkie te informacje pozwalają nam, oczywiście w złożeniu z objawami klinicznymi, które opisuje nam pacjent, zaproponować odpowiednie terapie. Każdy z nas może zadbać o swoje jelita, jest to niezwykle ważne. Według mnie pierwszymi podstawowymi badaniami profilaktycznymi powinny być badania oceniające stan mikrobioty jelitowej. Jeżeli jednak nie mamy takich badań, czujemy się dobrze, nie mamy zaburzeń związanych z wypróżnianiem, bólu brzucha, zmian skórnych, zaburzeń nastroju, jednym słowem, jeśli jesteśmy ogólnie zdrowi, to w jaki sposób możemy wesprzeć mikrobiotę jelitową, zależy w dużej mierze od nas. Jedną z ważnych strategii jest oczywiście dieta. Im większa różnorodność produktów pokarmowych, z których korzystamy, tym lepiej będzie funkcjonowała nasza mikrobiota, ponieważ bakterie również posiadają swoje preferencje żywieniowe. Jeżeli nasza dieta jest monotonna, jeżeli wyklucza bardzo wiele składników pokarmowych, będziemy promować określone rodziny bakterii,
które w konsekwencji mogą doprowadzić do zaburzenia równowagi również w naszym ludzkim organizmie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał.